Witajcie kochani na kanale Dorosłe Życie to Pułapka. Jeśli czekacie z choinką aż do Wigilii, ale już teraz marzycie o domu pełnym światła i świątecznego klimatu, to ten film jest właśnie dla Was, bo dzisiaj pokażę Wam coś, co totalnie odmieni nastrój w mieszkaniu. Najpiękniejsze świetlne dekoracje z IKEA, w tym kilka nowości, których jeszcze nie ma w sklepach stacjonarnych, więc oglądajcie uważnie. Pokażę Wam też, jak złożyć papierowe gwiazdy, jak wygodnie rozjaśnić mieszkanie ciepłym światłem, jak ukryć kable i jak stworzyć klimat, który, powiem szczerze, u mnie zrobił ogromną różnicę, zwłaszcza teraz, kiedy dni są najkrótsze w roku. Będzie też otwieranie paczki, czyli szybki IKEA haul, przytulna kawa i piesek, który jak zwykle miał swoje własne plany. Więc jeśli lubicie hygge klimat, IKEA nowości i domowe inspiracje, zostańcie ze mną. Zrobimy sobie razem najprzytulniejszy zimowy wieczór. Zanim zaczniemy unboxing, koniecznie muszę Wam coś pokazać. U mnie każda paczka z IKEA musi przejść bardzo surową kontrolę jakości mojego psa. A tym razem szefowa postanowiła samodzielnie otworzyć przesyłkę. Kupiłam różne rzeczy, zarówno rzeczy do kuchni z IKEA, które z pewnością pomogą w przedświątecznych przygotowaniach, jak i coś, co pomoże mi zbudować przedświąteczny nastrój w mieszkaniu. Do tych zakupów kuchennych wrócimy później, ale teraz chcę Wam pokazać wyjątkowe grudniowe nowości IKEA 2025, których, uwaga, jeszcze nie ma w sklepach. Można je dostać tylko online. Wśród nowości znalazły się świece LED, zarówno kolumnowe, jak i tea lighty. Mnie najbardziej urzekły właśnie te tea lighty i takie też kupiłam. Co w nich takiego wyjątkowego? Otóż wyobraźcie sobie, że one się ładują. Tak, nie trzeba zmieniać baterii, wystarczy ustawić je na dołączonej do zestawu tacce i naładować. Z tego, co wyczytałam na stronie internetowej, ładują się od 6 do 8 godzin, a świecić mogą nawet 2 dni. Dostępne są w 2 wersjach. Większy zestaw to 12 świeczek za 100 zł. No i w komplecie mamy tackę i przewód do ładowania, ale możemy też kupić mniejszy zestaw. 4 świeczki wraz z tacą i przewodem za 50 zł. Gdy zdejmiemy świeczkę z tacy, a potem chcemy ją odłożyć na miejsce do ładowania, to ta świeczka jest tak jakby przyciągana przez taki magnes, dzięki czemu zawsze odłożymy ją w prawidłowy sposób, który umożliwi jej ładowanie. Jak widzicie, tu jest miejsce do wpięcia kabelka, ale niestety tę końcówkę, którą wpinamy do kontaktu, trzeba sobie dokupić osobno, albo jeżeli macie taką w domu z jakichś innych lampek, to możecie ją wykorzystać. Musi mieć po prostu wejście USB. Świeczki włączamy przyciskiem umieszczonym na spodzie i rzeczywiście po włączeniu muszę przyznać, że to światło jest takie bardzo ciepłe i przytulne. Miga jak prawdziwe światło prawdziwej świecy. Zauważyłam, że jedno światełko się nie pali. Mam nadzieję, że jest po prostu rozładowane, a nie zepsute. Tea lighty można wykorzystać do różnych lampionów, co od razu zbuduje nam klimat, zwłaszcza teraz, jak zaczął się adwent. Jest to taki czas, kiedy powinniśmy te długie i ciemne wieczory rozświetlać światłem, ale przyznam, że akurat te świeczki też bardzo ładnie prezentują się nawet na tej tacy, która wcale nie wygląda jak ładowarka, ale jak właśnie taca na świece. Bardzo fajnie to jest pomyślane. Jak już wspomniałam, te tea lighty możecie kupić na razie tylko w sklepie internetowym. Linki podrzucę Wam oczywiście w opisie filmu. Na razie jeszcze nie ma ich dostępnych w sklepach stacjonarnych, ale będą, spokojnie. I muszę koniecznie podzielić się jeszcze jedną ciekawostką. Otóż w sklepie internetowym możecie kupić także świece LED kolumnowe, które co prawda nie mają tacy do ładowania, ale mają inną, bardzo fajną zaletę. Oprócz timera czasowego, czyli tego, że można je ustawić, by włączały się o stałej porze, mają jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, a mianowicie można je włączyć ruchem ręki. Bardzo wygodna rzecz. Świece
Świece kolumnowe są w cenach od 10 do 15 zł. Linki Wam oczywiście również zamieszczę, bo jak już mówiłam wielokrotnie, na razie nie ma ich w sklepach stacjonarnych. No i wśród tych świec są jeszcze takie świece stożkowe, 2 sztuki za 15 zł. No i tutaj muszę się z Wami podzielić pewną ciekawostką. Otóż ja kupiłam taką świecę stożkową, bardzo tanio, zaledwie 5 zł za nią dałam. Jest to świeca z poprzedniej kolekcji IKEA, którą udało mi się dostać w dziale Okazje na Okrągło. Jest taki dział w IKEA, w którym sprzedają bardzo często produkty powystawowe. No i udało mi się taką świecę dokupić, ale powiem Wam, że naprawdę jeśli chodzi o rodzaj światła, jakie ta świeca daje, to po prostu nie ma porównania. Zobaczcie, te tea lighty migają jak prawdziwe światło świecy, natomiast ta, no cóż, no widać, że to jest taki plastikowy płomień. Dlatego podejrzewam, że te nowe świece stożkowe świecą tak jak te moje tea lighty, także bardzo je Wam polecam. Jak tylko pojawią się w sklepie, pojadę i pokażę Wam je na żywo. Przy okazji możecie zobaczyć moje pomysły na to, jak zastąpić stojak na świecę, ale myślę, że koniec końców chyba jednak kupię świecznik. I teraz przechodzimy do mojego ukochanego elementu przedświątecznego i świątecznego światła, czyli papierowe gwiazdy z IKEA. Przyznam, że w tym roku byłam wyjątkowo przygotowana. Już w październiku powiedziałam sobie, nie powtarzaj błędu z zeszłego roku, bo w zeszłym, no cóż, za długo się zastanawiałam. Oglądałam, wybierałam, porównywałam, aż w końcu wszystkie gwiazdy się wyprzedały. Na stanie został tylko kabel do lampy, który kupiłam na przyszłość i tak przeleżał cały rok w szufladzie. Bez sensu, nie? I obiecałam sobie, że następnej zimy żadnego wahania. Dlatego w tym roku, kiedy tylko zobaczyłam, że gwiazdy pojawiły się w IKEA, od razu je kupiłam. Wybrałam dwie. Większą do zawieszenia w oknie, ma aż 90 cm średnicy i kosztowała 25 zł. I mniejszą, którą zakłada się jak abażur na stojak. Ma 70 cm i kosztuje 20 zł. Obie w kolorze białym, z przepiękną ażurową koronką, która robi absolutnie magiczny efekt, kiedy światło przebija przez te wszystkie wycięcia. A żeby w tym roku niczego mi już nie brakowało, to kupiłam również właśnie ten stojak do lampy stojącej, a do wiszącej wykorzystałam ubiegłoroczny kabel, który nareszcie doczeka się swojej chwili. Sądzę, że nie tylko ja mam w domu takie czekające rok zakupy z IKEA. I jeśli też tak macie, koniecznie mi o tym napiszcie. Ale teraz wracajmy do tematu. Pokażę Wam, jak złożyć gwiazdę z IKEA. Jeśli kupujecie gwiazdy pierwszy raz, nie bójcie się. One wyglądają skomplikowanie. Też byłam przerażona, bo nigdy wcześniej takiej gwiazdy nie składałam, ale tak naprawdę to tylko kilka kroków. Zobaczcie, ten element na kablu jest kluczowy, bo to właśnie o niego musimy zaczepić coś, co powiesimy na karniszu. Zastanawiałam się, czy wybrać opaskę zaciskową, czy taki haczyk, kółko do zasłony prysznicowej. Koniec końców zdecyduję się na tę zawieszkę do zasłony, bo w razie czego można ją łatwiej zdjąć lub przesunąć. Kabel jest już zamocowany na karniszu, a zatem teraz czas na kolejny krok. Należy odkręcić tę część, a do tego plastikowego kółka, które było dołączone do gwiazdy, należy przyczepić te metalowe elementy, przy czym w tę stronę. Widzicie? Ta część ma być na zewnątrz. I teraz musimy ten element nasunąć na gwint kabla, a później przykręcić ten plastikowy element, który uprzednio odkręciliśmy. Następnie wkręcamy żarówkę i na nią nakładamy klosz. Tutaj troszkę źle było mi to uchwycić, więc wybaczcie za jakość ujęcia. Niemniej jednak mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Nakładamy klosz na żarówkę i teraz kluczowy moment. Te metalowe haczyki musimy zahaczyć o te dziurki w ramionach gwiazdy. O, widzicie? W ten sposób. I tyle. Gotowe.
No to teraz pokażę Wam, jak skręcić gwiazdę z abażurem. Oczywiście trzeba zakupić w IKEA odpowiedni stojak do abażuru, czyli w tym wypadku naszej gwiazdy. Podstawę wkręcamy i tak jak w tamtej gwieździe musimy najpierw odkręcić plastikowy element. Następnie ponownie, jak już to widzieliście, zahaczamy metalowe elementy o plastik. To są te części już z gwiazdy. Ale tutaj mamy jeden nowy element, a mianowicie stelaż z abażuru. Musimy zahaczyć również o ten plastik. Teraz nakładamy ten plastikowy element wraz ze stelażem na podstawę lampy i przykręcamy plastikowy element. Teraz wkręcamy żarówkę i na koniec nakładamy klosz. I ponownie jak w tej gwieździe wiszącej, przy czym teraz będzie mi to łatwiej pokazać, należy zahaczyć tymi dziurkami z gwiazdy o te metalowe elementy. No i gotowe. Ta gwiazda będzie pięknie prezentować się na parapecie. I tak wygląda mój pokój po tej małej, ale myślę skutecznej metamorfozie światłem. Bez choinki, bez wielkich dekoracji, tylko kilka świateł, gwiazdy, migoczące LEDy i naprawdę od razu robi się przytulniej. W grudniu te krótkie dni potrafią trochę przygnębić, ale takie proste, ciepłe światło zmienia absolutnie wszystko i sprawia, że w domu po prostu przyjemniej się żyje. Ale jak widzicie, może pojawić się problem z okablowaniem. Jak to estetycznie ukryć? I tutaj wracamy do mojego IKEA unboxingu z początku tego odcinka. Kupiłam bowiem taki oto zestaw o nazwie Trixik. Jest to 150 elementów do organizacji kabli. Idealne do lampek, do gwiazd, do świątecznych dekoracji, które mają milion przewodów. Zobaczcie, tymi klipsami możemy poprowadzić kabel, na przykład po listwie przypodłogowej. Fajne jest to, że te elementy są samoprzylepne, więc jest to naprawdę proste. Zestaw zawiera też takie elementy na gwoździu, ale myślę, że w tym wypadku będą zbędne. Zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie kupienie takiej przełączki do gniazdka, tak żeby ta wtyczka wchodziła do kontaktu bokiem. Wtedy chyba jeszcze mniej ten kabel by przeszkadzał, ale trudno mi znaleźć taką przełączkę, taki rozgałęźnik. Jeśli macie jakiś do polecenia, to bardzo Was proszę, piszcie mi w komentarzach. Chciałabym, żeby był w miarę płaski, żeby nie przeszkadzał i żeby wygodnie można było obok niego przechodzić. Z góry dziękuję za wszystkie polecajki. To teraz pokażę Wam jeszcze moje pozostałe zakupy. Deska do krojenia, która może służyć jako podkładka, jest giętka, co ułatwia zsuwanie pokrojonych produktów bez rozsypywania. 2 sztuki za zaledwie 6 zł. Nożyczki kuchenne ze stali nierdzewnej mają ząbki, więc podobno poradzą sobie z pokrojeniem drobiu czy ryby. Ja planuję używać ich raczej, myślę, do ziół. Woreczek foliowy przecinają w mgnieniu oka, kosztują 25 zł, można je myć w zmywarce.
Kupiłam też drewnianą łyżkę wykonaną z litego drewna bukowego za, uwaga, tylko 3 zł. Zawsze mam problem w przypadku drewnianych produktów, czy najpierw je umyć, czy najpierw powinnam je zabezpieczyć olejem. Jak Wy to robicie? Dajcie znać. Kupiłam też w tym roku kolejną świecącą girlandę. Wiem, mam ich w domu już sporo, ale chciałam, żeby ta trafiła na choinkę. Jest to łańcuch świetlny LED, 100 lampek o długości 750 cm, kosztuje 50 zł. No i ma 3 tryby świecenia. Może świecić światłem ciągłym, migającym lub naprzemiennym, co możemy zmienić za pomocą przycisku. Jest to bardzo wygodne, bo większość moich girland trzeba wypiąć z kontaktu, żeby móc je wyłączyć, a do tego tutaj mamy przycisk, także bardzo fajna opcja. No i też fajnie, że IKEA dołączyła wtyczkę do kontaktu, bo niestety nie zawsze to robią. A po całej tej zabawie z dekoracjami czas na chwilę dla siebie. I tu wjeżdża mój totalnie nowy ulubieniec. Metalowy filtr do kawy z IKEA. Składa się z 3 części, jest zero waste i robi przepyszną kawę. Kosztuje 50 zł i wykonany jest ze stali nierdzewnej. Filtr jest wielokrotnego użytku, ma małe otwory, które przepuszczają oleje i nadają kawie bogatszy charakter. Filtr można umieścić na szklance, kubku, filiżance, termosie lub karawce. Myślę, że nastał idealny moment, żeby usiąść na chwilę, wypić ciepłą kawę i oczywiście przytulić mojego małego pomocnika, który cały czas towarzyszył mi przy nagrywaniu. To takie małe hygge po dekoracjach. No i pamiętajmy, że takie momenty również składają się na naszą zimową przytulność. I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy Wy też dekorujecie dom światłem jeszcze przed świętami, czy czekacie tradycyjnie do Wigilii. I jeżeli ten film był dla Was inspiracją, zostawcie proszę łapkę w górę, to naprawdę pomaga dotrzeć do nowych osób i też daje mi taki sygnał, że warto tworzyć takie hygge odcinki częściej. Bardzo Was również proszę o podbicie tego filmu. To taka nowa funkcja na telefonach komórkowych, która sprawi, że ten film dotrze do szerszej publiczności. Bardzo dziękuję, że spędziliście ze mną dzisiaj czas i dziękuję, że obejrzeliście do końca. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!